Witajcie na kanale Maniaka Furaka. W dzisiejszym odcinku testujemy Audi Q8 z silnikiem 3.0 V6 Turbo plus silnik elektryczny, czyli hybryda o mocy 340 koni. Auto z napędem Quattro, świetnie jeżdżące, ma 5,6 sekundy do setki, niesamowite trzymanie drogi, bardzo precyzyjny układ kierowniczy. Testowane auto jest mocno doposażone, na przykład felgi 22-calowe, 7 trybów zawieszenia. No to siedzimy sobie w Audi Q8, 3 litry V6, to jest hybryda. No i mamy za kierownicą oczywiście obecnego właściciela. No to powiedz coś o tym aucie, jak się go użytkuje. Masz go od nowości, Mam prawda? go od nowości, tak zwanego salonowego. Wiele samochodów, wcześniej przed nim miałem możliwość potestowania, chyba jak każdy z nas. No i muszę przyznać, że na początku byłem troszkę zawiedziony takimi bardzo wydawałoby się prozaicznymi tematami, ale jednak tak w codziennym użytkowaniu dające poczucie jakiegoś komfortu. Czyli tak, na przykład byłem w ciężkim szoku, czytałem co prawda też o tym wcześniej, zanim go kupiłem, że tutaj nie ma schowka na okulary. Jak się rozejrzymy, no nie ma. Schowki są naprawdę małe. Ten schowek tutaj pod kolanami też nie jest jakichś wielkich rozmiarów i są naprawdę niewielkie. Tak naprawdę to wchodzi tam nóż i szmatka do szyb. W podłokietniku też ten schowek mógłby być większy. To jest cały i on nie idzie tam szczególnie w dół. Także autentycznie, tak jak widać, ściereczka, szmatka, portfel i to tyle. Kastet. Tak jest. I z tymi schowkami, jeżeli, no to faktycznie jest jakaś bolączka, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do dużego auta, do jakiegoś SUV-a, no to trzeba się przestawić troszkę na inny komfort. W temacie jak mówimy o okularach sławetnych, o których czytałem, mówię przed jego zakupem, że go nie ma, to dopiero chyba gdzieś po miesiącu, bo byłem tak już zafiksowany na tym, że i tak go nie ma, że dopiero jak zacząłem gdzieś tam w chwili wolnego czasu go tak troszeczkę bardziej oglądać, przyglądać mu się, gdzie są bezpieczniki i tak dalej, to tutaj po lewej stronie, nie wiem, no tutaj pewnie nie będzie w tej chwili widać, po lewej stronie tu gdzie ja klepę, jest taka skrzyneczka, gdzie zwykle są jakieś tam już bezpieczniki, część tych bezpieczników. Otworzyłem tą skrzyneczkę i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że tam nie ma bezpieczników, że to jest właśnie, nawet to uchylę, to jest właśnie schowek na okulary. No. Tu pokażę dowód, tu mam okulary. Także ten mit obalamy, że Q8 nie ma schowka na okulary, ma. Natomiast, tak jak powiedziałem, trzeba się przyzwyczaić do ograniczonego miejsca w tych schowkach. Jeżeli tak, A tak od strony, wiesz, bardziej gadżety. No okej, jest to istotne oczywiście, natomiast pytanie o jakby użytkowanie, technicznie ci odpowiada. Miałeś faktycznie wiele aut, wiele samochodów, jeździłeś wieloma różnymi dobrymi samochodami. No i wiesz, w porównaniu, czy to jest, możesz powiedzieć, najlepsze twoje auto, które miałeś? Jest bardzo komfortowe. Mogę powiedzieć, że pod względem faktycznie komfortu, zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażerów, bo naprawdę jest dużo miejsca, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ja jestem też dosyć duży chłop, prawie 1,90 m. Nie mam najmniejszego problemu, czy z przodu, czy z tyłu, czy za mną pasażer siedzący, gdzie ja muszę jako długi wyciągnąć sobie troszkę to przednie siedzenie, czy podjechać z nim do tyłu. Też problemów nie mają. Jest dużo miejsca, jest cicho w kabinie, naprawdę cicho. Ja w tej chwili mam jeszcze opony zimowe, mamy 28 stopni, nie wiem czy to mówić, ale dopiero się tak dzisiaj zrobiło. Także jeszcze dzisiaj będą wymienione. One oczywiście w tej chwili, w tej temperaturze też szumią, ale jest bardzo cichy. Rzecz fantastyczna, z którą nie miałem wcześniej jakichś większych doświadczeń, zawieszenia adaptacyjne, które możemy sobie ustawiać manualnie, wybierając spośród bodajże 7
zresztą za chwilę Trybów, to będziemy mogli z okej. 7 trybów. Od jazdy dynamicznej, sportowej, takiej typowo autostradowej, po jazdę off-roadową, bo to jest quattro, tak, więc jest też uterenowiony i naprawdę, muszę powiedzieć, radzi sobie. Troszkę w tych jazdach off-roadowych mam doświadczenie, No właśnie. bo zjechałem, można powiedzieć, kawał dzikiego świata, nie widząc cywilizacji przez wiele miesięcy, jeżdżąc po takich naprawdę zapomnianych miejscach. No oczywiście innym autem, tak, bo autem stricte terenowym, natomiast to jest SUV, super komfortowy, o sylwetce sportowej, ładnie wyglądający, ładnej linii dynamicznej, ale naprawdę w off-roadzie radzi sobie, no nie jakimś skrajnym, nie ekstremalnym, ale spokojnie, nie ma problemu, żeby wjechać nawet pod jakąś górę, która jest daleko jej do asfaltu, czy nawet szutru. Zimą podobnie. Też sobie świetnie tutaj daje radę. Ma centralną blokadę mechanizmu różnicowego, oczywiście elektroniczną, i ona się włącza jak sama uzna za stosowne, nie możemy tego wymusić, ale robi robotę i też właśnie zimą, tak jak mówię, gdzie koledzy obserwowali mnie od zewnątrz, faktycznie ta różnicówka działa jak trzeba. Jeżeli chodzi o takie pseudoreduktor, też to jest zauważalne i też bardzo pomocne. I tak jak powiedziałem, adaptacja tego zawieszenia, jeżeli mam to na automacie, jest naprawdę, działa genialnie. To jego utwardzanie się, czy zmiękczanie, podnoszenie prześwitu, czy opuszczanie, w zależności od tego, co czuję pod kołami oraz poziomu wciśnięcia pedału gazu, A że tak wejdę Ci w robi słowo. robotę. Okej, a te tryby oczywiście tylko i wyłącznie na postoju można zmieniać, czyli jest... Nie. Możemy, już jesteśmy, w tej chwili jesteśmy na Dynamic. Mamy na samej górze off-road. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7. Dobrze zrobiłem. Indywidualny jest 7, także tu możemy sobie go sami skonfigurować co do wysokości i twardości. Ta twardość, ja mam takie wrażenie, nie przenosi się tylko na zawieszenie, ale jak jest faktycznie w tych trybach mocno sportowych, też to czuć na kierownicy. Ta kierownica staje się inna niż przy funkcji na przykład komfort. I to naprawdę działa świetnie. Z rzeczy, które mnie bardzo też urzekły, to są reflektory, one tam się jakoś nazywają LED Matrix, no ale właśnie te Matrixy ogarniają w zasadzie, w zależności od tego, co widzą przed sobą, faktycznie w sposób inteligentny, oświetlają, nie mamy tylko doświetlonego znaku, ale też pieszego. Pobocze jest doskonale oświetlone, szczególnie jak jedziemy lasem, nawet nad nasze polskie morze. Wszyscy chyba mieli przygodę z jakąś wyskakującą sarną czy dziczkiem. Tutaj te pobocza są doświetlone świetnie i naprawdę nawet w moim aucie terenowym, gdzie wiadomo, mam tam tak zwaną choinkę zawieszoną, bo też do szybkiej jazdy gdzieś po pustyniach, i jak tam wszystko odpalę, mam już biały dzień, wydawało mi się, że naprawdę nie ma nic lepszego. To oświetlenie LED Matrix naprawdę działa bardzo dobrze i tym jestem też, no dlatego o tym mówię, tak, bo to mnie ujęło dosyć mocno. Z takich minusów tak zwanych niuansowych, żeby nie powiedzieć, jeżeli chodzi o pierdołki, na przykład brak mi tutaj ładowania indukcyjnego telefonu. Telefon trzeba podłączyć na kablu. No, przy tej klasie samochodu, przy tej kwocie zakupu, myślę, że taka pierdołka mogłaby być. No ale
no coś, nie wiem, no tak jakoś nie pomyśleli Niemcy. A może wiedzieli, że lubisz starą motoryzację po prostu? Może tak. No oczywiście to, co się podoba paniom, czyli to oświetlenie, ono się tam nazywa jakoś szczególnie ambivalent, no nie wiem, no, odpowiem głupotę, ale wiemy, jak się to nazywa. W każdym razie to są te LEDziki takie, jak jest ciemno, tak? Tak, one podświetlają pięknie, możemy sobie dobrać jeden chyba też tam z 6 kolorów. Samo wykończenie, Alcantara, tu nic nie skrzypi, tak jak widzimy, jest jakaś tam biała nitka, no pewnie imitacja białej nitki, ale to wszystko ładnie wygląda, nic nie skrzypi, nic się nie porusza, nic nie stuka, to wszystko jest w dotyku miękkie, przyjemne, także no daje dużo frajdy jazda tym samochodem. Okej. Auto jest bardzo dobrze wyciszone i faktycznie czujemy się tu w środku jak w takim małym bunkrze. Są tutaj te, no właśnie to, co mówiłeś o tych schowkach. Być może to też jest ta kwestia, że jest tak bardzo wyciszony, tak jest dopakowany w środku, że no, tego miejsca jest już mało, chociaż ja jak tak siedzę i też jeździłem wieloma, jak wiemy, samochodami, no to te schowki są dla mnie jak najbardziej ok. Nie są zbyt małe. No, ale widzimy, że auto sobie świetnie radzi, ma 5,9 do setki, świetnie jest to wszystko zsynchronizowane, napęd oczywiście quattro, niezawodny, jeden z najlepszych oczywiście na świecie, także no nie wiem, Ty chcesz jeszcze powiedzieć coś właścicielu samochodu o tych parametrach, czy to było zgodne z tym, co oczekiwałeś? Tak, nie jestem rozczarowany w żaden sposób tym samochodem. Spełnił moje oczekiwania nawet z dużym naddatkiem, chociaż na początku chciałem kupić samochód mniejszy, miejski, bo jeździłem dużym, ciężkim samochodem. No i zacząłem wsiadać do jednego, drugiego, trzeciego, łącznie z konkurencją, też premiową, no nie muszę wymieniać jaką. No czułem się tam przy moich gabarytach, no czułem się ciasno, natomiast wszedłem do tego auta i poczułem to, co lubię, przestrzeń, komfort, no i jak go kupiłem, to jeden właśnie z kolegów, który był przy tym zakupie, powiedział: wiesz co, słyszałem, że chciałeś kupić samochód taki do jazdy po mieście, to chyba jednak coś ci nie wyszło. Wiesz, ale nie, muszę powiedzieć tak, jest bardzo zwrotny przy swoich gabarytach, bardzo skrętny, także tutaj nie mam żadnych problemów z parkingiem nawet na naszych ciasnych, prawda, hipermarketowych miejscach. Wszystko działa jak należy. Jeżeli chodzi o spalanie, to też z pozycji użytkownika mogę powiedzieć, staram się mandatu nie płacić, za dużo punktów karnych nie mam, ostatnio chyba w ogóle. Także jeżdżę zgodnie z przepisami, ale no gdzieś tam jak na to warunki pozwalają, to sobie gdzieś pofolguję. Faktycznie tą prędkość, którą tam podają, około 250 km na godzinę, jest do wykręcenia. Jechałem z taką prędkością przez krótko, bo króciutko, no ale przez chwilę on faktycznie dobił do tej prędkości. Na autostradzie niemieckiej. Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o spalanie, komputer długodystansowy, jeżeli chodzi tutaj o takie długoterminowe obliczanie, pokazuje mi 12,4, przy czym muszę zaznaczyć, że w 70% albo nawet 70 paru jest to jazda miejska, czyli te 12,4 w tej jeździe miejskiej się mieści. Jak jechałem na tempomacie, no i tutaj faktycznie jak się jedzie na tempomacie, jest drastyczny spadek spalania i to widać, i to czuć. I miałem kiedyś okazję jechać z prędkością około 80 km na godzinę, bez żadnego hamowania, bo to były późne godziny nocne. Na tempomacie spalanie mi zeszło po chyba tam około
godziny, może nie całej godziny takiej jazdy, do 7 litrów. Także jak ktoś się uprze, to myślę, że tą magiczną 7 może szczęśliwą wykręcić tutaj, prawda, na spalaniu, ale to trzeba cierpliwości i dużo czasu. Okej. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and Łatwiej O, zjechać. jedziemy. No i Wyskoczymy teraz na trasę. tak, na trasę wyskakujemy i zobaczymy. Auto ma 250 kW, czyli tak przejdziemy około 330 koni. Dokładnie oczywiście będę o tym mówił. Natomiast zobaczymy, jak autko sobie radzi na takiej właśnie dwupasmówce na autostradzie. Teraz powiedz o tych trybach, Tak, o tak. tej elektronice tutaj w tym aucie. Drive Select, możemy sobie to wybrać, jak widać, czy na postoju, czy w czasie jazdy manualnie. Tutaj mówię, no jak w Q8 tu jest pełny glass cockpit, więc dotykowo wszystko obsługujemy i tak jak wspomniałem, od off-roadu aż po jazdę dynamiczną, indywidualne ustawienia, auto, gdzie on sam sobie tam decyduje, co dobiera, komfort, taka jazda streetowa bardziej, all-road, no często zimą się na tym jeździ, bo on sobie tam wtedy też blokuje od czasu do czasu centralny, tak ja miałem takie odczucie w każdym razie, być może się mylę, ale miałem takie odczucie i oprócz tutaj tego widzimy od razu, co się dzieje tutaj po prawej stronie. On się podnosi i opuszcza w zależności od ustawienia trybu, czy też w trakcie jazdy. Jeżeli on nawet będzie na all-road, ale zapomnę sobie go przestawić i będę jechał autostradą, to on się obniży na zawieszeniu, no żeby ta jazda, żeby się po prostu lepiej trzymał, no wiemy jak to działa. Ale teraz jeżeli jestem w trybie dynamik i przejdę na off-road na przykład, czyli na tą skrajną, widzimy, zaczynają nam pykać tutaj, prawda, migać. Właśnie nam się z tego, ale to się dzieje nadal, wierzcie mi. Już się podniósł do tej takiej pozycji prawie, że najwyższej, ale my ją i jeszcze w razie czego możemy podnieść. To było to odczuwalne. On się podnosi i się, tak widzimy, podnosi się jeszcze do tej maksymalnej i oprócz tego, że widzimy to tutaj na tym takim paskowym wyświetlaczu, to widzimy też, no czujemy to, bo on podnosi naprzemiennie góra-dół, jak damy teraz z powrotem na przykład damy ten najniższy, czyli najszybszy dynamik, on nam będzie teraz zjeżdżał w dół. I mówię, oprócz tego, że widzimy to na tym, tak, oszczędzanie energii, na tym wyświetlaczu, to widzimy też to przez szybę, także to jest odczuwalne. Jest to też odczuwalne w trakcie jazdy, kiedy na przykład z autostrady dojeżdżamy do świateł i stajemy, widzimy, że samochód zaczyna się lekko podnosić. No lekko się podnosi, no bo zakłada, nie wie dlaczego stoimy, no więc zakłada, że łatwiej nam będzie wyjść, tak przypuszczam, jeżeli on będzie jednak trochę wyżej. I to wszystko jeżeli chodzi o komfort dla pasażerów i kierowcy. Jeżeli chodzi tutaj o sam układ, ma oczywiście asystenta zjazdu, widzimy motylki, tak, czyli sekwencyjnie możemy sobie tutaj przerzucać manualnie też biegi, nie trzeba nic robić główną dźwignią, wystarczy, że uruchomimy
to na motyłku i on już sobie przechodzi w ten tryb. Co jeszcze? No oczywiście wszystkie możliwe, wszyscy możliwi asystenci jazdy i przyczepności, jeżeli chodzi o zrywanie przyczepności, no to wszystko działa to samo, jeżeli chodzi o hamowanie. Ja jako stary koniarz często jeżdżę z końmi, więc z ciężkimi ładunkami na haku. Nie ma problemu. Ciągnę 2 konie z przyczepą, bukmanką. Jest to naprawdę bardzo płynne, praktycznie nieodczuwalne. On też wtedy przechodzi w taki tryb ciągnięcia przyczepy. Robi to automatycznie i potem automatycznie sobie z tego wychodzi. I jest naprawdę bajkowo, nawet jak się ciągnie 3,5 tonową przyczepę, nic się strasznego nie dzieje. Zresztą 3,5 tony ma wbite na tym haku, więc też to już działa całkiem przyzwoicie. Super, a tak na koniec jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, jakby, nie wiem, na tyle Cię przekonał model Q8, że kiedyś w przyszłości, jak wejdzie na przykład nowy model, to będziesz chciał się na niego zdecydować, czy Tak. będziesz chciał raczej testować znowu po kolei jakieś tam wszystkie auta i dokonać wyboru? Z całą pewnością, jeżeli wszedłby nowszy model, a jak wiemy teraz różnie bywa z nowszymi modelami, niekoniecznie one się wiążą z tym, że są lepsze, bo często jest to związane z jakimiś takimi czy innymi oszczędnościami, ale jeżeli ten model faktycznie miałby przynajmniej taką samą funkcjonalność i te same cechy, spokojnie wchodzę w następne Q8. Także tutaj nie ma w ogóle dyskusji. Pomimo, że jestem lojalny, przede wszystkim też, że jestem lojalny, jak się już do czegoś przekonam, do tego modelu się przekonałem. Miałem w swoim życiu samochody, gdzie szybko je sprzedałem i już więcej do tego typu czy do tej marki nie wsiadałem. W Audi mogę powiedzieć, że dokładnie jest odwrotnie. Super, a to jeszcze ostatnie zdanie, czyli zdecydowanie polecasz tym, którzy ewentualnie zastanawiają się nad zakupem Audi Q8. Tak jest. Zdecydowanie polecam. Przejechałem nim prawie 54 000, czyli stosunkowo niedużo, ale odbył już też pierwszy taki większy przegląd, gdzie można powiedzieć według checklisty były między innymi już na przykład świece wymieniane. Więc już taki grubszy przegląd, nie tylko płyny. I pomimo tej jazdy takiej upierdliwej dla samochodu, czyli mówię, którą w większości nie prowadzę, czyli stricte miejskiej, on w zasadzie nic innego nie wyszło. Nie było potrzeby nic więcej robić, oprócz wymiany płynów i tego, co było na checkliście, w tym odpowiednim, prawda, pakiecie danego przeglądu. Także super, czyli polecamy Audi Q8. polecamy Audi No to fajnie. Q8. Tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki, że jesteście. Do następnego.